Witajcie drodzy widzowie, tu Magot, Geek Factor. Najwyższa już pora zakończyć wszelkie podsumowania ubiegłego roku. Czas więc przyszedł na moje muzyczne podsumowanie roku 2017. W tym celu przygotowałem dla Was zestawienie najlepszych, moim zdaniem skromnym, najlepszych albumów muzycznych minionego roku. To jest zestawienie bardzo subiektywne, to nie jest tak, że uważam, że jakiś zespół jest lepszy od drugiego, czy że jakaś płyta jest obiektywnie lepsza od innej. Nie, to są po prostu te płyty, te albumy, które mi osobiście najbardziej podobały się w zeszłym roku, takie, które wywołały najwięcej pozytywnych emocji, które najdłużej ze mną zostały, do których najchętniej wracam. W tym roku postanowiłem do tematu podejść troszeczkę inaczej niż w latach poprzednich, kiedy robiłem tego typu zestawienie, czy to w formie pisanej na stronie, czy w formie nagrania na YouTube'a. Zeszły rok obfitował naprawdę w bardzo dużo dobrej muzyki i to tak ze strony wykonawców zagranicznych, jak i polskich. No i tak sobie pomyślałem, że jeśli mam stworzyć takie zestawienie top 10, to automatycznie z tej listy wypadnie dużo zespołów, dużo wykonawców, którym należało się, żeby na tej liście się znaleźć. Ja nie chciałem tej listy robić na 20-30 miejsc, bo później jest cały ból głowy, a może ten, czy powinien być na 15, czy na 16 i tak dalej. Postanowiłem więc, dla świętego spokoju, zrobić dwa zestawienia. Pierwsze zestawienie to lista 10 najlepszych albumów zagranicznych, a druga lista to najlepszych 10 albumów polskich. Ciekaw jestem, jak takie rozwiązanie przypadnie Wam do gustu, także jeśli o to chodzi, to dajcie znać w komentarzach pod nagraniem. Tutaj teraz skupię się na 10 najlepszych, moim zdaniem, albumach zagranicznych. Jeśli interesuje Was zestawienie albumów wykonawców polskich, kliknijcie proszę w link pod tym nagraniem. No to tyle tytułem wprowadzenia, jedziemy z listą, zostańcie ze mną. Na tym zestawieniu znajdzie się wiele zespołów, które dla mnie osobiście są pewnego rodzaju odkryciami, nowościami. Nie oznacza to, że zespoły są debiutantami, natomiast ja ich twórczości wcześniej nie znałem. Pierwszym takim zespołem jest szwedzki Pain of Salvation, który to wydał w zeszłym roku album In the Passing Light of Day. Znakiem charakterystycznym tego albumu są liczne zmiany nastroju. Z jednej strony jest troszeczkę ostrzej, bardziej agresywnie, bardziej emocjonalnie, z drugiej strony jest bardziej melancholijnie, może trochę smutno, ale te zmiany nastroju jak najbardziej do siebie pasują, wszystko jest bardzo spójne, idealnie się komponuje. Jest to prog rock, łamane na metal, który ja osobiście kupuję. Nie ma tutaj przerostu formy nad treścią, nie ma jakichś przekombinowanych popisów wirtuozerii. Jest bardzo fajnie, bardzo klimatycznie. Płyta jest może odrobinkę za długa, trwa ponad 70 minut, ale jest to muzyka zagrana z sercem, z pasją, z wyraźnie przekazywanymi emocjami. Bardzo mi się podobała i bardzo serdecznie ją Wam polecam. Miejsce 9 i kolejna nowość dla mnie, chociaż może troszeczkę wstyd się do tego przyznać, że jest to dla mnie nowość, skoro jest to zespół, który na scenie gra już dłużej niż ja jestem na świecie, a mianowicie ekipa z New Jersey, czyli Overkill i The Grinding Wheel. Ja słyszałem kiedyś w przeszłości parę kawałków Overkill, byłem nawet na ich koncercie w ramach festiwalu Metalmania Fest już parę ładnych lat temu. Koncert był doskonały, po prostu bardzo, bardzo energetyczny i ta energia, wydaje mi się, że słowo energia jest synonimem tego zespołu, ponieważ taki jest też ten album, czyli The Grinding Wheel. Naprawdę młode pokolenia thrash metalowców mogłyby się od tych już troszeczkę starszych panów uczyć, jak grać, żeby zachować precyzję, technikę, szybkość, ale jednocześnie właśnie napełnić swoje albumy mnóstwem energii i jakiejś takiej gówniarskiej, szczeniackiej radości z grania. Momentami uważam, że kompozycje mogłyby być troszeczkę krótsze, ale nadal jest to świetny album, bardzo go Wam polecam. 8. miejsce to Anathema i album The Optimist. Nie znam Anathemy z tych ich pierwszych okresów działalności, kiedy grali ciężko i brutalnie, ale też przyznam szczerze, że wiedza na temat tamtej części ich twórczości nie jest mi za bardzo do niczego potrzebna. To, co bracia Kavanagh serwują mi osobiście na tym albumie, to jest prawdziwe cudo. Klimat, ta cała atmosfera, która znajduje się na płycie, to można by nią obdzielić co najmniej z 10 innych wydawnictw. Naprawdę, ten album ma coś takiego, że chce się usiąść w fotelu, zatopić w nim, przygasić trochę światła, najlepiej jeszcze jakby był kominek, siąść z lampką wina i po prostu zagłębić się w ten klimat i odpłynąć gdzieś indziej, bo to właśnie
umożliwia nam The Optimist. Dla mnie osobiście jedna z najbardziej urzekających rzeczy na tej płycie to niesamowity męsko-żeński duet wokalny. Naprawdę coś pięknego, naprawdę polecam. Anathema, The Optimist. Miejsce 7. Niemiecka ekipa Deserted Fear i Dead Shores Rising. Zespół para się melodyjnym death metalem i ja wiem, że ten podgatunek ma wielu przeciwników, jest często krytykowany, trochę się już przejadł, został trochę wyeksploatowany, a niektórzy pionierzy tego gatunku, jak chociażby In Flames, troszeczkę potracili swoje cojones, już tak nie bardzo wiedzą, jak to grać. Zobaczymy, co na najbliższym swoim albumie wydawanym w tym roku zaserwuje nam At the Gates. Ale w każdym razie Deserted Fear według mnie robi to tak, jak się to robić powinno. Czyli jest melodyjnie, ale te melodie nie sprawiają, że robi się ckliwie, że nikt nie próbuje tam uskutecznić jakichś melodyjnych, banalnych wokali. Nie, nawet jak jest melodia, to ta melodia jest ciężka, są ostre riffy, są melodie, a wokalista cały czas drze się. Nieważne, czy są to partie bardziej melodyjne, czy te mniej, cały czas drze się z takim głosem, jakby żar żyletki na śniadanie. Krótka płyta, konkretna, do rzeczy. Bardzo polecam tym, którzy potrzebują tak na pół godziny jakiegoś takiego szybkiego, energicznego strzała. Miejsce 6. Body Count i Bloodlust. Również pewne odkrycie dla mnie, ponieważ nigdy wcześniej, mimo iż miałem świadomość istnienia zespołu, nigdy wcześniej nie miałem styczności z twórczością Ice T i jego ekipy. Ujmę to tak, nigdy nie miałem nic przeciwko łączeniu cięższych odmian grania, jakiegoś hard rocka, czy w ogóle rocka i metalu z hip-hopem, ale też nigdy nie sądziłem, że na takiej podwalinie można zbudować cały album, i żeby to nie było banalne, żeby to nie było śmieszne, ponieważ no, taki na przykład Limp Bizkit, nie oszukujmy się, ja to traktuję jako muzykę imprezową, ale nigdy jakoś nie wydawało mi się, że coś takiego, że taki patent, że taka kombinacja sprawdzi się na przestrzeni całego albumu i że będzie to można jakoś tak brać na poważnie, ale tutaj to naprawdę działa. Ice-T i jego ziomki pokazują, jak robić to dobrze, żeby skomponować umiejętnie te dwie stylistyki. Z jednej strony mamy taki naprawdę rasowy, hard rockowo-metalowy ciężar instrumentów, z drugiej strony z bardzo emocjonalnym, bardzo agresywnym rapem Ice T i to jako całość daje naprawdę bardzo konkretną, walącą w pysk mieszankę, plus dodatkowo jeszcze poruszane są różnego rodzaju socjopolityczne tematy, które są bardzo na czasie. I mi Bloodlust bardzo się podoba. Plus ode mnie jeszcze dodatkowy plus za świetny cover Raining Blood Slayera. Super album. Miejsce 5 to Myrkur i Mareried. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że Amalie Brun, czyli główna pomysłodawczyni i ten mózg projektu Myrkur, spotyka się w środowisku, szczególnie w tych bardziej ortodoksyjnych rejonach black metalowych, z bardzo dużą ilością hejtu. Zarzucane jest jej to, że to jest wszystko wyreżyserowane, że to jest jakieś wykorzystywanie mody na black metal, że to jest tak naprawdę taki produkt wytwórni, że to nie jest true i tak dalej, i tak dalej. Osobiście ja mam te wszystkie opinie w głębokim poważaniu, mam je gdzieś. Dla mnie Mareried to niesamowicie wciągający, urzekający i klimatyczny materiał. Jest w nim coś takiego mistycznego, pierwotnego, takiego zaklinającego i kiedy potrzebuję troszeczkę zwolnić obroty, ale nie tak, żeby zasnąć, żeby był tam element jakiś taki ostrzejszy, ale też coś, co gdzieś przeniosłoby mnie na chwilę w inne miejsce. Ja wiem, że to brzmi tak może bardzo podniośle, ale kiedy potrzebuję takiej muzyki, to właśnie zapewnia mi Myrkur na tym albumie. Poza tym, jeszcze wracając do tego, co powiedziałem o tym hejcie, to jak się nie mylę, Amalie Brun współpracowała m.in. z muzykami Ulver i Mayhem, czyli zespołów, które coś znaczą na scenie, więc jeśli chodzi o tych hejterów, to szczerze mówiąc nie wiem, o co im chodzi. No ale co ja się tam znam. Miejsce 4 i w końcu coś, co znam od dawna, a mianowicie Mastodon i Emperor of Sand. No i znowu to zrobili. Znowu nagrali dobry album. Ja nie wiem, co jest z tym zespołem. Oni jakoś nie chcą nagrać nic złego. Doskonała, świetna technicznie,
brzmieniowo i bardzo klimatyczna płyta. Album wypełniony naprawdę doskonałymi kompozycjami, ciężkie riffy, świetne melodie, bardzo fajne partie wokalne, bardzo spójna płyta, bardzo klimatyczna. Dla mnie w tym momencie Emperor of Sand wchodzi na moje osobiste podium ulubionych płyt Mastodon, zrzuca z 3. miejsca The Hunter i znajduje się zaraz za Once More Round the Sun i na pierwszym miejscu oczywiście, i to nie wiem, czy się kiedykolwiek zmieni, Crack the Sky. Świetny album, bardzo dobrze sprawdzający się na żywo, co sprawdziłem osobiście. Miejsce 3. i kolejne odkrycie, przy czym tutaj nie mam zielonego pojęcia, czy dobrze wymówię nazwę tego projektu, zespołu, ale spróbuję. Lethe albo Leth. No nie wiem, nie będę próbował dalej. First Corpse on the Moon. Lethe to stosunkowo mało znany norweski projekt dwojga bardzo utalentowanych artystów. Thor Helge Skeja i Andy Murphy. Zespół sam o sobie mówi, że gra, i tu muszę się sposiłkować ściągą, metal, trip-hop, electronic, pop, experimental. Jak absurdalnie by taka kombinacja gatunków nie brzmiała, to według mnie nie ma w tym przesady. To naprawdę wszystko tam jest. Ta mieszanka stylów pomogła stworzyć album o naprawdę takim kosmicznym, nieziemskim klimacie, o takiej atmosferze odosobnienia, tęsknoty za ziemią, radości z odkrywania nieznanego, z jednej strony klaustrofobii, z drugiej strony agorafobii i może jeszcze do tego jednocześnie jakichś halucynacji. To, co mi się kojarzy z tym albumem, to film Moon z genialnym Samem Rockwellem w roli głównej. Jeśli nie widzieliście, to gorąco polecam, zobaczcie. Jakoś klimat roztaczany przez tę muzykę pasuje mi właśnie do takiego klimatu bycia odosobnionym gdzieś na innej planecie, na Księżycu. Naprawdę doskonały album, polecam każdemu, nie tylko fanom ciężkich brzmień, bo naprawdę jest tu mnóstwo elementów, które mogą zaspokoić gusta niejednego słuchacza. No to już blisko do 1. miejsca. Na 2. Enslaved z albumem E, albo E, chociaż pisze się, wygląda jak M, bo to jest taka runa, którą się czyta, zaczyna się od E i E jak Enslaved. No trochę to pogmatwane, ale tak. Po 2 latach norwescy prog black metalowcy wracają na moje zestawienie. Co ciekawe, znowu wrócili na miejsce 2. Naprawdę mało komu udaje się ta sztuka, żeby połączyć black metal z jazzem, nawet trochę z popem i sprawić, żeby nie wyszło z tego wynaturzenie, którego absolutnie nie dałoby się słuchać, ale im się coś takiego udaje. Album co prawda mniej agresywny, trochę wolniejszy i dużo bardziej wykręcony od swojego poprzednika, czyli In Times, ale jeśli poświęci mu się trochę czasu, cierpliwości, uwagi, to naprawdę uważam, że nie da się nie być usatysfakcjonowanym. Oczywiście no, nie jest to płyta dla fanów popu, ale jeśli gdzieś ktoś kręci się w tych klimatach rockowo-metalowych, naprawdę wydaje mi się, że znajdzie tam coś dla siebie. Naprawdę doskonały album, bardzo klimatyczny, pełen świetnych muzycznych pomysłów. Jak dla mnie osobiście to czysta wirtuozeria. 2 lata temu na moim zestawieniu muzycznym Enslaved przegrało tylko z jednym zespołem i to też zespołem black metalowym i w tym roku jest nie inaczej. 1. miejsce i nie bez powodu zmieniłem koszulkę, ponieważ na najwyższym stopniu podium znalazł się zespół Black Anvil z albumem As Was. As Was była jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą płytą, jaką przesłuchałem w 2017 roku, ponieważ ona wyszła gdzieś tam jakoś na początku roku i już po paru przesłuchaniach intuicja podpowiadała mi i tak coś czułem, że ten album znajdzie się bardzo wysoko na moim podsumowaniu rocznym, jeśli nie na 1. miejscu. No i przeczucia mnie nie myliły. Ja powiem zupełnie szczerze, ja się w tej płycie po prostu zakochałem i słucham jej regularnie do tej pory i ona mi się po prostu nie nudzi. As Was jest dla mnie idealnym połączeniem takiej wściekłości, agresji, zła z jednej strony, a melodyjności z drugiej, ale to nie są melodie, które sprawiają, że przekaz słabnie, że te utwory robią się jakieś takie miękkie, ckliwe, nijakie. Nie, to jest taka melodyjność, która nadal jest złowieszcza, ale wprowadza aurę jakiegoś takiego rytuału, jakiegoś takiego mistycyzmu. Jest w tym coś takiego, że ten ciężar, to zło, nawet moja dziewczyna słuchając jednego z utworów z albumu Make Her Wrath Be Just,
to w zwrotce powiedziała, że brzmienie głosu wokalisty i z całą otoczką muzyczną to brzmi, jakby sam diabeł się wydzierał. Także coś w tym jest, ale dodatkowo ta melodia, która, no tak jak mówię, nie sprawia, że to się robi banalne, tylko jeszcze jakoś podbija tę aurę, która tej płycie towarzyszy. Ciężko tak o tym mówić, naprawdę trzeba tę płytę przysłuchać, żeby to zrozumieć. Dodatkowo kawałki te świetnie sprawdzają się na żywo, wiem, ponieważ byłem na występie Black Anvil w ramach festiwalu Smoke Over Dog w gdańskim B90 jesienią zeszłego roku i bawiłem się wyśmienicie, a dodatkowo miałem jeszcze możliwość poznać wszystkich członków zespołu, pogadać z nimi, bardzo mili goście i mam nadzieję, że zespół zawita do naszego kraju jak najszybciej. Także drogie Black Anvil, jeśli to oglądacie, to dziękuję Wam bardzo za tamten występ i dziękuję Wam za to podpisane i za to, no. Także pierwsze miejsce mojego muzycznego podsumowania 2017 roku Black Anvil i As Was. I to tyle, moi drodzy. Tak wygląda moje top 10 albumów zagranicznych roku 2017. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że jeśli nie znaliście którychś wykonawców albo nie słyszeliście którychś albumów, to się nimi zainteresujecie. Dajcie proszę znać w komentarzach, napiszcie, co Wam się podobało, co nie, jakie są Wasze ulubione albumy, czy to polskie, czy zagraniczne z zeszłego roku. Bardzo Was zachęcam, piszcie w komentarzach. Ja już Wam bardzo dziękuję za uwagę i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do słuchania. Cześć!